Wszyscy słyszeliśmy o Costa Blanca, ale pierwsze skojarzenie? Alicante, Benidorm, Altea? A ja chcę Wam pokazać południową część Costa Blanca. Jest ona bardzo dobrze dostępna. Najdalszy punkt to zaledwie 70 km od lotniska w Alicante. Jesteśmy na samym południowym krańcu wybrzeża Costa Blanca. A tak naprawdę to jesteśmy jakieś 200 metrów za tym krańcem. Jesteśmy już na innym wybrzeżu. To się mianowicie nazywa Costa Calida. Ona się rozciąga 200 km na południowy zachód, aż do Costa Almeria. Te wybrzeża Hiszpanii są stosunkowo mało znane, a z pewnością warte odwiedzenia. A jesteśmy tutaj z jeszcze jednego powodu, mianowicie tutaj rozciągają się przewspaniałe tereny chronione, wydmy, naturalne środowisko, które tutaj kiedyś istniało. Teraz zabudowa sięga prawie do morza. I tylko w niewielu miejscach mamy jeszcze naturalne środowisko, które tutaj jest pod ochroną. Przywitaliśmy prześliczny wschód słońca. Możemy teraz ruszyć w to miejsce, gdzie tak naprawdę zaczyna się Costa Blanca, a ono jest 200 metrów stąd. To jest dokładnie miejsce, w którym zaczyna się Costa Blanca i ciągnie się setki kilometrów na północny wschód. Ruszamy więc w tym kierunku. Ciekawe, jak daleko zajdziemy. Plaże są jeszcze puste. Sezon się praktycznie dopiero zaczyna. Początek maja. Ale dzisiaj będzie piękna pogoda. I po południu na tej plaży będą setki, a kto wie, czy nie tysiące ludzi. Open up my eyes, see the sky so blue. Stretch with a smile, let the day begin. Gonna dance my way through, gotta let it in. Jump out of bed, put on my favorite song. Feel the rhythm flowing, it ain't never wrong. Shake up the room, bounce from side to side. When the beat drops, I can't help but vibe. The sun is shining, casting rays of gold. I'm feeling alive, gonna let my story unfold step by step. I'm moving with grace, every move I make puts a smile on my face. Puts a smile on my face. Jesteśmy na końcu trasy. Wzdłuż plaży są wydmy chronione, a za nimi ścieżka pieszo-rowerowa. Bardzo fajna trasa do przejścia. Ta trasa oczywiście się tutaj nie kończy. Można iść, jechać dalej. Zanim jednak opowiem o wieży i o plaży, która właśnie w tej chwili jest przygotowana, opowiem o jeszcze jednym ciekawym miejscu. Bo właśnie tutaj, w tym miejscu, zaczyna się
Camino de Santiago, czyli słynna droga, która prowadzi do Santiago de Compostela, a liczy sobie 1240 km. Jest to droga piesza. To rzućmy w takim razie okiem na plażę, która jest już idealnie przygotowana. Praktycznie wygląda jak trasa narciarska. Osoby niepełnosprawne mają tutaj wszelkie udogodnienia. Na przykład ta ścieżka prowadzi na plażę, jest wybudowana właśnie dla nich. Mogą tu nawet samodzielnie zjechać i wjechać, a widzi się tutaj sporo osób niepełnosprawnych. Widać wieżę w porannym słońcu, ale do tej wieży został dobudowany dom w drugiej połowie XIX wieku. Ta wieża została sprzedana przez królową Hiszpanii właśnie w XIX wieku jednemu z hrabiów. I ów hrabia wybudował sobie tutaj dom letniskowy. Ta plaża ma tu jeszcze taki, można powiedzieć, prywatny zakątek, o którym mało kto wie, ale widzę, że jest już zajęty. Wake up in the morning, feeling brand new. Open up my eyes, see the sky so blue. Wieża, którą możemy podziwiać, została wybudowana w końcu XVI wieku i służyła jako wieża ostrzegawcza. Zawsze był w niej jeden lub dwóch żołnierzy. Shake up the room, bounce from side to side when the beat drops. I can't help but vibe. The sun is shining, casting rays of gold. I'm feeling alive, gotta let my story unfold step by step. I'm moving with grace, every move I make puts a smile on my face. Puts a smile on my face. Zaraz niestety pożegnamy się z tą piękną plażą, ponieważ za tym cyplem, który tutaj widzimy, znajduje się równie piękna. Jesteśmy po drugiej stronie cypla. Tam w oddali widać jeszcze właśnie tą naszą wieżę, czyli Torre de la Horadada. A my jesteśmy już tutaj. Tu jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ tutaj są pozostałości kamieniołomów rzymskich. Tu Rzymianie w I wieku przed naszą erą wydobywali kamień i budowali infrastrukturę. Głównie drogi, ale jakieś osiedla, czy też punkty handlowe, czy jakieś małe porty. To było we władaniu Rzymian i infrastruktura tutaj powstawała. W I wieku przed naszą erą brzeg morza był 30 metrów niżej niż obecnie. W związku z tym to morze nie dochodziło do tego miejsca, w którym się teraz znajdujemy, a było prawdopodobnie o kilkaset metrów, może nawet parę kilometrów dalej. Te kamieniołomy nie były na brzegu morza i one nie były transportowane na dalekie odległości. Służyły do budowy lokalnej infrastruktury.
Kolejna piękna, bardzo szeroka plaża, która ma około kilometra. Tam na samym końcu tej plaży, już za tym ujściem tej rzeczki, są takie miejsca, które są trudno dostępne. Tam je widać na końcu. To są takie miejsca dla VIP-ów. Jeżeli się przyjdzie wcześnie rano i tam wejdzie, ma się prywatną plażę dla siebie. Tej plaży warto się troszkę lepiej przyjrzeć, troszkę bliżej, bo to miejsce nazywa się Mil Palmeras, czyli 1000 palm. Plaża jest niezwykle fajna, bardzo szeroka i tu oczywiście są bary plażowe w tym miejscu, których jeszcze nie ma, ale one będą za chwilkę instalowane. Myślę, że od połowy maja już będą się instalowały powoli te bary plażowe. Natomiast tam jest taki tam jest miejsce dla VIP-ów, do którego postaramy się za chwilkę dotrzeć. Przy okazji, idąc tym wybrzeżem i słuchając szumu fal, warto wspomnieć, że ta wieża, którą widzieliśmy tam, w Torre de la Horadada, i ta wieża, która jest na tym cypelku, tam nie wiem, czy ją widać, ale tam też się znajdziemy, one oczywiście były skomunikowane, można powiedzieć, wzrokowo. To był system wczesnego ostrzegania. Jeżeli ktoś zauważył jakieś niebezpieczeństwo, rozpalał ognisko i informował kolegę, który był w drugiej wieży, i tak przez całe wybrzeże, i ta wiadomość szybko docierała do odpowiednich jednostek, które wtedy oczywiście reagowały. Pokonując, właściwie trudno powiedzieć o pokonywaniu, bo to jest przejście brzegiem morza, dostajemy się w takie miejsce, które jest, można powiedzieć, enklawą dla VIP-ów, czy dla kogoś, kto tutaj przyjdzie o poranku i zajmie to miejsce jako pierwszy. Tu jest prywatna plaża dla dzieci, bardzo płytka i tutaj nie ma fal. Tam jest druga prywatna plaża, tam fale są ciupeńkie większe, a wygrzewamy się na słońcu tutaj i oprócz tego mamy stół, a w głębi nawet szafę. To miejsce tak wspaniałe przygotowali dla nas ponad 2000 lat temu Rzymianie, bo tam właśnie kończą się ich kamieniołomy. In the morning, feeling brand new. Open up my eyes, see the sky so blue. Stretch with a smile, let the day begin. Gonna dance my way through, gotta let it in. Jump out of bed, put on my favorite song. Feel the rhythm flowing, it ain't never wrong. Shake up the room, bounce from side to side. When the beat drops, I can't help but vibe. The sun is shining, casting rays of gold. I'm feeling alive, gotta let my story unfold step by step. I'm moving with grace, every move I make puts a smile on my face. Puts a smile on my face. Kolejna przepiękna plaża, bardzo szeroka, to jest plaża de la Glea. Tu widzimy panią z pieskiem. W Hiszpanii, przynajmniej tutaj w tym rejonie, na plażę nie wolno wchodzić z psami, ale ponieważ to jest jeszcze przed sezon, plaża była pusta, pani z tego po prostu skorzystała. A tutaj widzimy niebieską flagę. To jest specjalne oznaczenie plaż w Hiszpanii, czyli bandera azul, czyli niebieska flaga. Tak właśnie wyglądająca. Jeżeli plaża ma taką flagę, zdobyła ją na dany rok
ponieważ to przydziela się co roku, oznacza to, że plaża ta spełnia najwyższe kryteria organizacji turystycznych w Hiszpanii. Najwięcej plaż oznaczonych Bandera Azul jest właśnie we wspólnocie walenckiej. Wake up in the morning, feeling brand new. Open up my eyes, see the sky so blue. Stretch with a smile, let the day begin. Gonna dance my way through, gotta let it in. Jump out of bed, put on my favorite song. Feel the rhythm flowing, it ain't never wrong. Shake up the room, bounce from side to side. When the beat drops, I can't help but vibe. The sun is shining, casting rays of gold. I'm feeling alive, gotta let my story unfold step by step. I'm moving with grace, every move I make puts a smile on my face. Puts a smile on Za tym cyplem zaczyna się kolejna przepiękna plaża, na którą za chwilkę rzucimy okiem, a tam już widzimy Cabo Roig z wieżą, o której mówiłem. Tu też są bardzo fajne miejsca do plażowania. Jeszcze jedna rzecz, o której trzeba wspomnieć, to na tych plażach w tej okolicy nie ma pryszniców. Są takie, jak widzimy, prysznice do mycia nóg, natomiast nie ma pryszniców ze słodką wodą. Hiszpania ma problem z wodą i ogranicza zużycie między innymi właśnie w taki sposób. Właśnie tutaj wchodzimy w naszą prześliczną ścieżkę, która jest częściowo ocieniona. No dlatego właśnie jest taka fajna, którą możemy sobie iść wzdłuż brzegu morza. Nasza podróż przez plażę trwa już parę godzin. Przebyliśmy już kilkanaście kilometrów i dotarliśmy do miejsca, gdzie albo możemy odpocząć w cieniu, albo poćwiczyć. To jest ścieżka pieszo-rowerowa, ale głównie widzę tutaj pieszych, która ciągnie się wzdłuż pięknego klifu. Tam w oddali jest plaża La Glea, a przed nami jest Cabo Roig, półwysep Roig i ten odcinek około 1,5 kilometra to jest klif, na którym jest piękna ścieżka i tutaj też jest odtwarzana lokalna fauna. To wszystko tu jest pod ochroną i próbują odtworzyć tą roślinność, która była tutaj na początku. A przed nami chyba jedna z najpiękniejszych plaż w okolicy.
plaża wydaje się trudno dostępna, ponieważ prowadzą do niej dosyć strome i chyba niewygodne, no dosyć niewygodne schody, ale z drugiej strony jest zjazd dla wózków, czyli na tą plażę również mogą przyjechać osoby niepełnosprawne. Plaża nie jest gigantyczna, ale jest bardzo fajna, ponieważ ona jest chroniona od wiatru. Wiatry tutaj z reguły wieją od strony wschodniej i od strony południowej, ponieważ ona jest jakby wystawiona na południowy zachód, to wiatry, które wieją od wschodu, są zatrzymywane przez półwysep, który jest po naszej lewej stronie. Również ten wysoki klif chroni przed wiatrami wiejącymi od lądu. Tutaj praktycznie cały rok korzystamy ze słońca i możemy plażować. Ta plaża nawet zimą jest oblegana, a ten bar plażowy jest otwarty cały rok. Ja zmierzam w kierunku baru, ponieważ jestem na nogach od 6 rano i myślę, że kawa i sok wyciskany ze świeżych owoców chyba mi się już należą. Bary plażowe to super wynalazek. Właśnie zamówiłem kawę z mlekiem i sok z wyciskanych pomarańcz i za to zapłaciłem 3,50 €. Wreszcie dotarliśmy do plaży, która się nazywa Plaża Kapitańska. Ta plaża dzieli się w naturalny sposób na dwie części. Właśnie tę, którą tutaj w tej chwili widzimy, stosunkowo wąską, i tę część, która jest właśnie za tym zakrętem, która będzie dużo większa, dużo szersza. Na tej plaży znajduje się też wyspa. Ta wyspa nazywa się Wyspa Małgorzaty. A pod nami widzimy trasę pieszą, którą moglibyśmy dojść praktycznie do samego początku naszej drogi, którą dzisiaj zaczęliśmy, czyli do El Mohon. A w drugą stronę tą trasą moglibyśmy dojść aż do miasta Torrevieja, które widać tam na horyzoncie. Tak nam się prezentuje druga część plaży, plaży kapitańskiej. Widać wyraźnie, że trwają prace. Prawdopodobnie będzie tutaj stawiany bar plażowy. Sezon w końcu przed nami. Dotarliśmy do kolejnej pięknej plaży, można powiedzieć, jednej z perełek na tym wybrzeżu, to jest plaża Lasenia. Tu widzimy hotel Lasenia, który został zbudowany w 1974 roku. To był praktycznie pierwszy budynek na tym wybrzeżu. Później dużo hoteli się już nie budowało, ponieważ ta okolica stała się taką turystyką rezydencjalną. Tu jest bardzo dużo apartamentów, prywatnych domów, a hoteli jest stosunkowo mało. To miejsce jest także ciekawe, ponieważ tutaj 5 km w głąb lądu, dosłownie na tym odcinku, znajdują się 3 pełnowymiarowe 18-dołkowe pola golfowe, które są bardzo popularne, ponieważ one są czynne cały rok. Cały rok rośnie tutaj piękna zielona trawa i można korzystać z golfa.
a pole golfowe Villa Martin gości bardzo ważne zawody, które odbywają się od 1972 roku. Open up my eyes, see the sky so blue. Stretch with a smile, let the day begin. Gonna dance my way through, gotta let it in. Jump out of bed, put on my favorite song. Feel the rhythm flowing, it ain't never wrong. Shake up the room, bounce To from side to też side jest when the beat plaża drops. Lazenia, ale po drugiej stronie tego hotelu. Ona jest dużo mniejsza, dużo bardziej kameralna i ta plaża jest rajem dla surferów. Tu są specjalne fale. No dzisiaj oczywiście fal nie ma, ale wtedy, kiedy troszkę powieje, tutaj fale są wyjątkowe. One są większe niż na innych plażach. I tutaj jest Mekka surferów. To miejsce należy do nich. Docieramy wreszcie do przedostatniego miejsca, które oglądamy w tym filmie. Właściwie do dwóch miejsc, bo to się nazywa Playa Flamenca, ale tak naprawdę to są dwie plaże oddzielone tutaj takim cypelkiem, który jest bardzo ładny. Można tutaj jeździć na rolkach, na rowerze, a tutaj mieszczą się kawiarnie i restauracje. Tutaj także zainstaluje się bar. On tu był co roku, ale 2 lata temu go nie było. Były jakieś problemy chyba administracyjne. Ponoć mają być rozwiązane i w tym roku wszystkie te plaże mają mieć bary na nowo. Nie wiem, o co chodziło, a jak to się mówi, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Feeling brand new. Może tak było. Open up my eyes, see the sky so blue. Stretch with a smile, let the day begin. Gonna dance my way through, gotta let it in. Jump out of bed, put on my favorite song. Feel the rhythm flowing, it ain't never wrong. Powiedziałem, że to jest przedostatnie miejsce, ale chyba coś pominąłem. Tam za tym cypelkiem, nie wiem, czy to dobrze widać, jest jeszcze jedna plaża. Ona jest położona w prześlicznym miejscu. Jest to malutka plaża i jest dedykowana dla czworonogów. Dotarliśmy wreszcie do ostatniej plaży, która jest malutka, ale jest bardzo ceniona przez stałych bywalców. To ledwie 100 kilkadziesiąt metrów plaży. Ale jest to wyjątkowe miejsce, osłonięte od wiatru i bardzo blisko znajduje się tutaj osiedle. A oprócz tego ma windę. Ta winda, no niestety, działa tylko w sezonie. A tak naprawdę jest naprawiana tylko w sezonie. Więc poza sezonem z reguły jest zepsuta. Ale osoby niepełnosprawne bez problemu tutaj wjadą. Brand new. Open up my eyes, see the sky so blue. Stretch with a smile, let the day begin. Gonna dance my way through, gotta let it in. Jump out of bed, put on my favorite song. Feel the rhythm flowing, it ain't never wrong. Shake up the room, bounce from side to side. When the beat drops, I can't help but vibe. The sun is shining, cast my rays of gold. No cóż, woda okazała się bardzo przyjemna. Ja jestem wielbicielem ciepłych wód, ciepłych mórz. Ta może miała jakieś 20 stopni, ale powiem szczerze, można się w niej wykąpać. W tym wspaniałym miejscu żegnamy się z plażami. Dalej w tamtym kierunku już mamy plaże, które należą do miejscowości Torrevieja. Właściwie ta plaża jest jakby takim punktem granicznym.
Dotarliśmy od granicy z Murcją aż do większej miejscowości, która znajduje się w prowincji Alicante, czyli do Torrevieja. Przebyliśmy około 25 km wzdłuż Costa Blanca. To wybrzeże jest stosunkowo mało znane, a jest ono piękne i ma w sobie naprawdę olbrzymi potencjał.